Jeśli ktoś jest żonaty, to ma żonę. Jeśli ktoś jest wąsaty, to ma wąsa. A jeśli ktoś jest bogaty, to ma Boga. A co to znaczy Bóg? I co mają z tym wspólnego Sarmaci? Polskie słowo Bóg pochodzi z prasłowiańskiego słowa Bog, a to z praindoeuropejskiego słowa bchagos. I to bchagos oznaczało coś, co zostało przydzielone, dlatego że zawierało rdzeń bhag, przydzielać. I to prasłowiańskie Bog pierwotnie też oznaczało coś przydzielonego, przydział, udział, dole, bogactwo, szczęście. Widać to w słowach pochodnych od Bog, na przykład bogaty, czyli taki, który ma Boga, to znaczy ma szczęście, pomyślność, bogactwo. A ktoś, kto nie ma Boga, to ktoś ubogi albo nieboga. Słowem pochodnym jest też zboże. Ten przedrostek z wywodzi się z praindoeuropejskiego przedrostka chsu, który oznaczał coś dobrego. A zatem zboże to pierwotnie dobry przydział, czyli szczęście, pomyślność, majątek, dobytek. A na świecie zbożny pobyt. Zbożny oznacza tutaj dostatni, szczęśliwy. No ale później zboże zaczęło oznaczać już nie dobytek, ale pewną szczególnie ważną część dobytku. Ale wróćmy do tego podstawowego słowa Bog. W pewnym momencie jego znaczenie się zmieniło. Zaczęło oznaczać już nie szczęście, bogactwo, ale tego, kto przydziela to szczęście i to bogactwo. Boga. Zatrzymajmy się tu na chwilę i przyjrzyjmy się, jak nazywa się Boga w innych językach indoeuropejskich. Po łacinie Bóg to Deus, a stąd pochodzą na przykład francuskie Dieu, włoskie Dio, hiszpańskie Dios czy portugalskie Deus. W sanskrycie Bóg to Devach, po litewsku Dievas, po irlandzku Dia. Wszystkie one pochodzą z głównego praindoeuropejskiego słowa oznaczającego Boga, czyli Deivos. Praindoeuropejczycy, podobnie jak prasłowianie, wierzyli w wielu bogów. Ale takim ogólnym praindoeuropejskim określeniem Bóg było właśnie słowo Deivos. To też jest ciekawe słowo, ale o nim opowiem innym razem. Ale w językach słowiańskich słowo Bóg nie pochodzi od Deivos, tylko właśnie od bchagos. Jest jeszcze jedna podrodzina, w której słowo Bóg pochodzi od bchagos. Chodzi o języki irańskie. Na przykład w języku staroperskim Bóg to Baga, w języku awestyjskim Baga, a w języku scytyjskim Bag. Możliwe, że to właśnie stąd pochodzi nazwa stolicy Iraku, Bagdad, od średnioperskiego Bagdad, dany przez Boga. Co więcej, w językach irańskich też widać to wcześniejsze znaczenie, przydział, udział. Takie znaczenie ma na przykład kurdyjskie Basz, które pochodzi z wcześniejszego Bagsz, albo nowoperskie Bachsz. Od niego zresztą pochodzi perskie słowo bachszisz, czyli bakszysz, rodzaj napiwku. Jeśli ktoś podróżował po krajach arabskich, to zna to słowo dość dobrze. A zatem i w językach słowiańskich, i w językach irańskich znaczenie słów pochodzących od praindoeuropejskiego bchagos ewoluowało od część, przydział, do ogólnego słowa oznaczającego Boga. Stało się tak w tych dwóch podrodzinach i tylko w tych dwóch. Przypadek? Może. Ale wielu językoznawców jest innego zdania. Języki słowiańskie i języki irańskie mają wiele zbieżności, nie tylko w słownictwie, ale i w gramatyce. Te zbieżności mogą świadczyć o tym, że ludy słowiańskie i ludy irańskie przez pewien czas mieszkały obok siebie i miały ze sobą ścisły kontakt. Kiedy to się działo? Różnie się to określa, ale zapewne najbardziej ożywione kontakty mogły mieć miejsce mniej więcej w I wieku po Chrystusie, gdy plemiona irańskie zamieszkiwały część obszarów dzisiejszej Ukrainy, nad Morzem Czarnym. I tam mogły się one zetknąć ze Słowianami. Te plemiona irańskie to Scytowie i Sarmaci. Pozostawili oni po sobie nazwy rzek.
na przykład Don, Dniestr, Dniepr i Dunaj. Mogło więc być tak, że prasłowiańskie słowo Bog było zapożyczeniem z języka scytyjskiego lub sarmackiego. A mogło też być tak, że słowo Bog było wprawdzie w prasłowiańskim rodzime, czyli nie było zapożyczeniem, ale pod wpływem któregoś z tych języków zyskało nowe religijne znaczenie. Czyli pierwotnie znaczyło tylko przydział, szczęście, bogactwo, ale pod wpływem Scytów i Sarmatów zaczęło też oznaczać Boga. Jest zresztą więcej słów, które się o to podejrzewa. Na przykład słowa święty i raj. Jak widać, było to często słownictwo związane z religią. Przypuszcza się, że Scytowie i Sarmaci mogli mieć duży wpływ na Słowian w obszarze kultury duchowej. Natomiast Słowianie mogli mieć na Scytów i Sarmatów wpływ w obszarze kultury materialnej. Na przykład niektórzy uważają, że Słowianie mogli nauczyć koczowniczych Scytów i Sarmatów uprawiać proso. A skoro już jesteśmy przy Sarmatach, pewnie pamiętacie, że dawna polska szlachta uważała, że pochodzi od Sarmatów. Właściwie to nie był ich pomysł. Wymyślili to średniowieczni i renesansowi uczeni z zachodniej Europy. Opierali się oni na dziele słynnego starożytnego geografa Klaudiusza Ptolemeusza, który wyróżnił dwie Sarmacje. Sarmację azjatycką od Wołgi do Donu i Sarmację europejską od Donu do Wisły. Północną granicą Sarmacji europejskiej był Ocean Sarmacki, czyli Morze Bałtyckie. Ci uczeni z zachodniej Europy o tym, co się dzieje w Europie Środkowej i Wschodniej, nie wiedzieli zbyt wiele. Dlatego, gdy dowiadywali się o istnieniu jakichś ludów słowiańskich, zaczęli je nazywać terminem, który znali z Ptolemeusza, czyli Sarmacja i Sarmaci. Najpierw określali w ten sposób wszystkich Słowian, a potem mieszkańców państwa Jagiellonów. A później sami mieszkańcy państwa Jagiellonów, czyli Polacy, Litwini i inne ludy, chętnie przyjęli to określenie i zaczęli siebie samych nazywać Sarmatami, a swoje państwo Sarmacją. Dlaczego chętnie? No bo dzięki temu mogli podtrzymywać opinię, że pochodzą od słynnego starożytnego plemienia Sarmatów, które wojowało z Rzymem i że tak jak starożytni Sarmaci są waleczni, gościnni i miłujący wolność. Później, za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, powstało negatywne określenie sarmatyzm. Pierwotnie odnosiło się ono tylko do przeciwników reform, ale później przeniosło się na całą kulturę sarmacką. Sarmackość zaczęto wiązać z wieloma negatywnymi cechami szlachty i uważano, że te cechy przyczyniły się do upadku I Rzeczypospolitej. W ten sposób powstał negatywny mit Sarmacji, który właściwie żyje do dziś. A w XIX wieku pogląd o tym, że Polacy pochodzą od Sarmatów, uznano za nic nieznaczącą legendę. Ale wygląda na to, że w tej legendzie było jednak ziarno prawdy. No, Polacy nie pochodzą od Sarmatów, ale jest całkiem możliwe, że przodkowie Polaków byli ich sąsiadami. I że jedni i drudzy wiele się od siebie nauczyli. Ale istnieje przecież Sarmatia, istnieje gdzieś Terra Felix. Ten odcinek miał się ukazać trochę wcześniej, ale mimo tego opóźnienia, z okazji minionych świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam, żebyście byli bogaci. Niezależnie od tego, jak to rozumiecie.